że ktoś nas chciał nożem zaatakować, że jesteśmy już w Czechach, już głęboko. Przemieszczamy się tak daleko, jak starczy na Beny. Fucking crazy Norbas. And fucking crazy Gaia too. Seriously. Że klimy nie ma, to chyba mówiłem, ale 3 koła, mam 14-calowe, 11-calowe opony, natomiast jedno, tylne prawe, mam 15-letnią. A tutaj Centralne Biuro Antykorupcyjne ma swoją siedzibę, gdzie odpierdalają rzeczy, które ukradną obywatelom Polski. Czyli brakuje im pół baku paliwa, żeby dojechać do Saloników. Ale się jaram! I w ogóle obudził mnie wibrator. Nas nie wpuścili do Serbii, o czym powiem później. Przedwczoraj wyruszyliśmy razem z Gają w naszą długo wyczekiwaną podróż, którym pierwszym przystankiem jest Grecja. Niestety pech chciał, że zostaliśmy okradzeni z całej gotówki, którą mieliśmy. Gaja nawet dyszy tutaj ze zdenerwowania. Na dojazd do Grecji. W Czechach jesteśmy już albo dopiero. Niemniej poprzedni film, który nagrałem z informacją o tym, że nas okradziono i że szukam jakiejś pracy, żeby zarobić na benzynę, jeszcze nie został wrzucony, tak jak ten, ponieważ zapomniałem włączyć roamingu w karcie, która dawała mi internet. I teraz jestem offline, ale nie przeszkadza mi to w nagrywaniu kolejnych, ale pokażę wam widok, patrzcie to. Widać czy nie, ale trzeba mi dać słowo, że na słowo uwierzyć, że jest pięknie. Prawda, Gaja? No, Gaja też mówi, że jest pięknie. Mały update od naszego ostatniego spotkania. Zmieniło się tyle, że jesteśmy już w Czechach, głęboko w Czechach, jakby to nie brzmiało. Udało nam się drogą kupna sprzedaży jakichś fantów, które posiadamy, zatankować jeden pak paliwa. No i co dalej, to zobaczymy. Zostało nam 1642 km, prawda? Prawda? I będziemy update'ować. In touch. Lecimy dalej. Czechy, pepiczki. Gaja i ćmiczki. Mały update. Jesteśmy już w Czechach, 200 km pewnie w głąb Czech, albo trochę więcej. I usiadłem na stacji, wpadłem na pomysł zrobienia karteczki, tłumaczenia sobie kilku zdań z polskiego na czeski. Bo mam parę jeszcze fantów, jakieś tam papierosy i tak dalej na posprzedawanie. No być może to się uda opierdzielić, zarobić parę groszy i dotrzeć do tej Grecji. Zostało niedaleko, jakieś 1500 km, ale jest taki skwar, że jeszcze bez klimatyzacji to już jest w ogóle masakra. Ale no, przygoda to przygoda. Ze mną są zawsze przygody. Dobra, wyjeżdżamy z czeskiego Orlena. Przemieszczamy się tak daleko, jak starczy na Beny. Jedziemy dalej. Martwi mnie trochę olej silnikowy, bo jego też powoli zaczyna brakować. Co prawda jadę dość ekonomicznie, bo 1/4 baku, która poszła do tej pory, starczyła na 300 km, więc eco driving level hard, ale mimo wszystko no, głupio byłoby, gdyby się przed Grecją silnik zatarł, więc mam nadzieję, że tak jak uda się posprzedawać te fanty, żeby mieć na benę, no i na ten olej, żeby dolać. Fucking crazy Norbas and fucking crazy Gaia too. Seriously. No joke, enough for now. See you later. Siemano! Ceskę Pipicki stały. A dokładnie zostało nam jeszcze 1568 km do Grecji, aczkolwiek to jest ustawione na chyba gdzieś tam centrum Grecji. Może bliżej jest, bo planuję zlądować w Salonikach, bo są najbliżej i też kojarzę, że są chyba takie dość turystyczne, także we'll see. I gdybyście się zastanawiali, to dlaczego nie ustawisz sobie Saloników w nawigacji, żebyś wiedział, ile jest dokładnie? Ano dlatego, że nie może być za łatwo i oprócz tego, że nie mamy już świana, bo nam daje oleju, benzyny jeszcze mamy, ale się też będzie kończyć, to nie mam internetu i jadę na mapach offline, a ja na czuja nie będę jechał. A i jeszcze z takich utrudnień, to, że klimy nie ma, to chyba mówiłem, ale 3 koła, mam 14-calowe, 11-calowe opony, natomiast jedno, tylne prawe, mam 15-letnią. Jakby było mało śmiesznie.
Żeby nie było tak łatwo jeszcze, to jedziemy cały czas po górzystym terenie. No i temperatura, jak jedziemy pod górkę, no to samochód się grzeje, to się kurecko szybko podnosi. Natomiast jak z górki zjeżdżamy, to trzeba uważać na hamulce, których prawie nie ma, klocków. Więc to jest dodatkowe utrudnienie, ale dobrze manewruję pedałami, jakkolwiek by to nie brzmiało i jakoś póki co idzie. Daja spokojnie sobie śpi, ufa mi, ja ufam jej. Niestety trzeba zrobić wyprzedzanie. Bez gazu nawet, bo jest górka i jest mega ładny widok. Mega, a taki mega. Tam są pola, tam są góry. Gaja, pokaż się. Halo. O, ale słodka. Moja ty kochana kompanko podróży i życia. Każdemu życzę takie relacje jak ja z Gają. Jesteśmy już w Słoweńskiej Republice. Cieszysz się? Ostatni raz jak przejeżdżaliśmy chyba przez Słoweńską Republikę, wracając z Chorwacji ze znajomymi taką pizdą jedną, to przemycałem kota wtedy, bo ukradłem. No gumek by nie ukradł. A teraz jadę nie skradzionym, tylko z moim owczarkiem i nawet mamy papiery. Mamy. No mamy. Znaczy ja i ona mamy papiery. Ja mam paszport, ona ma paszport, także jesteśmy legitnie tutaj. Tym razem. I nawet nie słyszała, ale momentalnie kurwa podskoczyła mi się, wpieprzyła na kolana. Kurwa. Chyba żaden człowiek takiego wsparcia nie da, kurwa, jak ona mi daje, naprawdę. Polecam. I tak jeszcze uściślając, mówiąc wsparcie, nie mam na myśli jakiejś specjalnej pomocy, czy materialnej, czy jakiejś. Mówiąc wsparcie, mam na myśli po prostu bycie koło kogoś, jak ta osoba tego potrzebuje. Przytulenie, położenie się na kolanach. Czasem nie trzeba wiele, żeby pomóc. Ale trzeba chcieć. A tutaj Centralne Biuro Antykorupcyjne ma swoją siedzibę, gdzie opierdalają rzeczy, które ukradną obywatelom Polski. Tak tylko dla informacji mówię. Zmęczony piesek, ale dzielny, no taki dzielny piesek, tak. A my jesteśmy, w tej chwili wjeżdżamy do tych, co są więźnie głodni. Hungary, Węgry. Więc jeszcze chyba 2 kraje i jesteśmy w Grecji. Przejechaliśmy na połowie Baku 530 km. Nawet nie cała połowa Baku, także przed chwilą mi się udało przehandlować takiego jednego FI-czka za 2000 forinów, czyli 5 euro. Zakupiłem olej do silnika, litr. Jestem ciekaw, czy zniknie kurwa kontrolka, jak dolałem, czy to za mało, czy to nie o to chodzi w tej kontrolce. Okaże się za chwilę. Kurwa, zniknęło! Ale czad. Dobra, Gaja. Jesteśmy w grze dalej, kurwa. Ej, pojawia się znowu. No dobra, chuj, trzeba powoli jechać. No ale dolałem jak coś, więc coś tam się smarować będzie. Jeszcze jeden update. Zaktualizowałem sobie cel na saloniki, o których mówiłem. I 1600 prawie zrobiło się 1050. Tak więc patrzcie to, ile kładów. No nieważne. W każdym razie zostało mi paliwa na jakieś 600 km. Do celu mam 1100, czyli zabraknie mi 500, czyli brakuje mi pół baku paliwa, żeby dojechać do saloników. Pół baku paliwa, licząc nawet po polskich cenach, pół baku paliwa to jest jakieś 20, powiedzmy 3, dobra, 25 litrów w zaokrągleniu. 50 euro, powiedzmy plus minus, potrzebuję, żeby dojechać do saloników, czyli potrzebuję opierdolić jeszcze 10 papierosów. Ale jak to taka moja dobra stara znajoma powiedziała,
która wierzy we mnie i za to jej dziękuję. No kurwa szybciej. Że wejdę jak nie drzwiami, to oknem. Nie wiem czemu porównanie takie dałem, ale ona mi się przypomniała, więc jak ona ogląda, to serdecznie ją pozdrawiam. I za wszystko dziękuję. Jest już coraz bliżej. Stało 997. Ten numer to kłopoty, gdy pojawia się konfident, to pojawia się incydent albo na odwrót. Nie wiem czemu, jak nawijałem to mi się przypomniał taki jeden konfident Paweł Stepczenko z Gdańska, ale chuj z nim. Ale się jaram! Ale się jaram! Jaram się tak, jakbym znalazł 1000 zł albo 500 euro. Kurwa, deszcz pada. Kaja deszcz napierdala, ale pięknie. Ale będzie się dobrze spało. Ale to w sumie w takim razie namiotu dzisiaj nie rozbijamy, bo będzie wet. Zrobimy znowu sleeping in the car. Ale ja tu tak fajnie powymyślałem, że powiem wam, że jakbym był rozsądniejszym człowiekiem i ten wyjazd, który planowałem od 2 lat, rzeczywiście przed wyjazdem wszystko sobie poogarniał, a nie wyjechał kurwa tak jakbym jechał nad jezioro do Strzeszynka, to są te wypasa w tym aucie. W sensie jeśli chodzi o miejsce do spania, bo da się fajnie mięciutko poukładać. Pewnie nie widać, ale tutaj mam Gaja na to swoje posłanie, tam jest walizka, w sensie to jest takie duże, płaskie miejsce na miejscu pasażera, gdzie się można fajnie wypierdolić, jeszcze sobie na to położę kołderkę i będzie mięciutko. I trzeba składać i rozkładać, tak jak namiot. Dobra, to tyle jeśli chodzi o tipy podróżnicze. Ja odkładam gimbala i czekam aż jebnie ten deszcz, bo na razie parę kropel spadło, jeszcze wycieraczkę nawet nie musiałem włączyć. Ale jestem dobrej myśli. Nie wiem skąd mam te dobre myśli, ale trzeba mieć. Always remember. Taka rozchwila mnie jeszcze naszła, bo teraz jadę, jest ciemno już i sobie światła regulowałem. Czekajcie, rondo. Zastanawiam się, ilu z was, albo ile z was dostosowywało wysokość oświetlenia świateł do ładowności auta, bo wiadomo, że jak auto jest załadowane, no to generalnie zmienia się jego poziom. No i wtedy światła świecą niżej lub wyżej. No i do tego są te suwaki z lewej strony. No i tak zacząłem to robić, tak się zastanawiam, kurwa, przecież chyba w sumie nikt tego nie robi. Ale stwierdziłem, że zapytam, co mi tam. Okej, bo już mnie nie widać, więc kończę. Pa! Szybki pit stop na stacji na jedzenie i chyba się kładziemy. I jestem w ogóle dumny z siebie, bo tu jest Gaja. To jest pies, który kurwa goni wszystko. A tam jest? Gdzie jest? Tam jest. Mały kotek sobie idzie. I ją odwołałem, chociaż teraz znowu chciała ruszyć. Ale udało mi się ją odwołać, więc jestem dumny. No, nie, do jedzenia, w tej chwili. Chuj mnie to obchodzi, do jedzenia. Dziękuję. Dałem coś modną, ale nic nie mam takiego dla kotka. Zostawię ci paprykarze trochę. Już Gaja wsiądzie. Ty, do jedzenia. Ile razy mam mówić? Nie interesuje mnie to. Do jedzenia, już. Do jedzenia, wracaj, do jedzenia. A to wszystko dzięki, żeby było mi widać, dzięki wskazówkom mojego serdecznego kolegi, Półtoraga, ze szkoły Wataha, którego serdecznie polecam, bo gdyby nie on, to bym w życiu tak Gai nie ułożył. W sensie chodzi mi o podstawy i o takie know-how. Wiadomo, że to jest czas poświęcony i cierpliwość, ale podstawy trzeba mieć. Więc serdecznie Was odsyłam. Na hasło Projekt Gaja macie trudniej. O, a tu ten kotek idzie, a Gaja się czai. No, chodź tu, wróć do jedzenia. Cały czas trzeba kontrolować psa. Jak się kontroluje psa i ma się z nim kontakt, to wydaje mi się, że jest wszystko do zrobienia. Najgorzej, jak się odwrócisz plecami i masz go w dupie. To wtedy pies... Jak to pies? O, a ja tamtemu... No, ani mi się waż Gaja. A temu kotku rzuciłem, kotkowi, karmę Gai i wcina. Ale fajnie. Smacznego. No i dzień dobry, kolejny dzień. Jest już. Się zdrzemnęliśmy i myślę, że z 10 jest dopiero 5. Zaczęły jakieś auta jeździć, więc jeszcze bardziej sobie pojadę jakąś miejscówkę znaleźć, 2-3 godzinki się kimnę, bo kurwa coś się wyspać nie mogę od paru dni. Strasznie się nie mogę wyspać. A Gaja? Jak to Gaja? O, przepraszam.
No, także zostało jakieś 900 km, może 800, więc stay in touch. Postaliśmy sobie jeszcze 3 godziny w innej miejscóweczce, gdzie było całkiem nie za gorąco. Że łącznie spałem jakieś 7 godzin. Także jak na ostatnie dni to jest kurwa szał. Macicy. I w ogóle obudził mnie wibrator. Obudził mnie wibracje w telefonie. Kapi. Mój serdeczny nowy kolega, którego pozdrawiam, do mnie napisał z prośbą, że dał znać raz na jakiś czas, czy żyje. Bardzo miłe, patrząc przez pryzmat tego, że znamy się niedługo, a osoby, które znają mnie dużo dłużej, na przykład moja stara, mają to w dupie. Także dzięki Kapi będę dawał znać. Gaja też Ci da znać, jak będzie kiedyś miała komórkę, bo na razie jest zbyt niegrzeczna, żeby jej kupować. I co, zostało nam 820 km, paliwa na jakieś kurwa 310 i kombinujemy. Jakaś ta wiadomość od Kapiego pozytywnie wpłynęła dość na mój nastrój psychofizyczny. Bo już kurczę, któryś dzień jestem czysty od wszystkiego. I ten nastrój jest taki kurczę średni często. Pierwsza sprawa to jest, druga sprawa, za 20 km będziemy w Serbii. Nie wiem, kojarzy mi się Serbia kurwa z terrorystami, bandytami z nożami, co kurwa ludzi zabijają, więc mam nadzieję, że nie będzie tak źle, tym bardziej, że mi się śniło, że ktoś nas chciał nożem zaatakować i śniło mi się to, że wyciąga nóż, a ja mu takiego kurwa frontkicka wyjebałem, żeby mu go wytrącić, a tak naprawdę wyjebałem tego frontkicka kurwa w aucie w panel boczny i mnie noga bolała, jak się obudziłem. Więc mam nadzieję, że to nie będzie wstęp proroczy. Zobaczymy. O kurczę, jesteśmy już na przejściu granicznym w Tompie. Mam nadzieję, że nas puszczą bez problemu. Nie będziesz problemów robiła, mordo? Halo? No daj, że mnie nie słyszysz, nie, bo cię zjebałem wcześniej. Kurwa obrażalska. Wcześniej, taki jak zanim powstał projekt Gaja, to miałem plan, żeby śmignąć do Stanów Zjednoczonych, na Tampę z kolei, na Florydzie. Więc prawie się udało. Najgorsze jest to, że to jest kolejka w chuj, a my nie mamy klimatyzacji. Stoimy w słońcu. A, bo to Unia Europejska, to my jesteśmy do Unia Europejska. Serbia. Dobra, czyli kurwa Unia Europejska ma chody tutaj. Bo tam stoją łochy, co jadą do siebie. A tu jedziemy my. Union European Citizen of the World. Mam nadzieję, że mam paszport. Jedyną pozytywną rzeczą dzisiaj, oprócz tego, że nas nie wpuścili do Serbii, o czym powiem później, i będziemy musieli chyba naokoło jechać, bo tak wymyśliłem, ale o tym tak później, to napierdala deszcz. I to jak sam skurwysyn. Więc fajnie.